Witam Was serdecznie. Tym razem podróż na Kubę, na gorącą wyspę. Więc jesteśmy w taksówce, jedziemy sobie do Varadero z bardzo miłym panem. Będę łapać autobus do Hawany, bo niestety nie udało mi się złapać z lotniska, odjechał mi sprzed nosa, bo musiałem wymienić kasę, a funtów nie chcieli brać. Także jedziemy, jest bardzo miło i sympatycznie, 30 stopni na lotnisku, zobaczcie sobie jakie palemki, tutaj jeszcze widoków nie ma, 40 minut będziemy jechać. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Samochód, który się prawie rozlatuje, ale z jakichś powodów nie czuję całkowicie stresu, jeżeli chodzi o jazdę. Dwa biegi z tego co zauważyłem, dwójkę, czwórkę, nie jakoś na motoryce, chociaż prawdopodobnie to jest użycie. Ale ogólnie jest bardzo przyjemnie, czuję zupełnie inny klimat. Już się nie mogę doczekać do miasta, tych wszystkich atrakcji, które mnie jeszcze czekają. Bardzo ciekawa sytuacja, bo tu zestaw Audi jest z tyłu złożony z 4 głośników. Dość niespotykana sytuacja, zwłaszcza, że muzyki nie słychać w ogóle. Chyba nie chcą słuchać. Havana! Hey. Udało się dotrzeć do Hawany. Jak się okazało, jednak muzyka działa w samochodzie, tylko z 4 głośników, które są z tyłu, działa tylko jeden. Idziemy się przejść ulicami miasta, zobaczyć co w budynkach piszczy albo nie piszczy. Nie wygląda to do końca tak jak się spodziewałem. Nie wiem w sumie czego się spodziewałem. Różowa wołga. Czy nie, przepraszam bardzo. Cadillac. Czy coś tam innego. Akurat tak bardzo na starych samochodach się nie znam. Także nie wiem. Jak jechałem z taksówkarzem do mojej pierwszej przesiadki, to powiedział mi, że ogólnie tutaj samochody są bardzo drogie, co jest oczywistą kwestią. Ale podobno tak samo drogie są też i motocykle. Jeżeli dobrze go zrozumiałem, to powiedział, że 40 000 kuków trzeba zapłacić za kupno motocykla. No proszę, dziewczyny się śmieją, że kamerę trzymam na kijku. W ogóle miałem wam powiedzieć, bo wyszedłem z lotniska, zabrali mi banany, wyobraźcie sobie, że podobno tu owoców i warzyw nie wolno przewozić przez granicę. Że jest godzina 8:30. A już jest ciemno. I teraz zwiedzamy miasto nocą. Nie wiem gdzie jestem. Czy wiem gdzie jestem. Ja mam tak, że ciężko mi jest się zgubić. Drogę zapamiętuję od razu. Taka głowa. Nie wiem, od dziecka jeździłem. Nie wiem skąd mi się to wzięło. Nigdy o tym nie myślałem. Ale rzadko jest tak, że mi się faktycznie zgubił. Był bardzo dobry wybór, żeby przyjechać na Kubę. W zasadzie to mogę podziękować Tomkowi za to, że mi podesłał linka do tych biletów, bo prawdopodobnie gdyby nie to, to bym nie pojechał.
spontanicznie, bo miałem 1,5 tygodnia raptem do wyjazdu. Ale wszystko da się ogarnąć. Nie wiem, czy mnie widać, bo w sumie ciemno jest. Dobrze, będę dokręcał później po programowaniu graficznym, którego jeszcze nie umiem. Będę się uczył dopiero, ale zrobię to dla was, żebyście mieli ładne filmy, żeby się przyjemnie oglądało. Jakie ksenony, patrzcie za mną. Garbusek. Ja powiem, że niektóre fury, stare bo stare, ale są czasami dobrze odpisowane. Mamy kolejny dzień na Kubie. Hawanie. Od klimatyzacji, czy nie wiem, od wiatru chyba w samochodzie wzięło mi normalnie o tak zatkane nos, że masakra. Także sorry za mój głos. A idziemy sobie teraz pozwiedzać. W pokoju byłem z Norwegiem, pogadałem sobie z nim chwilę rano. Mówię, że kasę nie ma problemu wymienić w zwykłym kantorze, nawet na te peso cubano, czy moneda nacional. Także spróbuję to zrobić. Mówi, że wycieczka po Starym Mieście prywatna w zasadzie kosztuje 15 kuków na 2-3 godziny, także myślę, że na to się chyba skusza, żeby posłuchać coś ciekawego o mieście. Świeży kokos. Teraz się można poczuć na Karaibach. Słynna La Floridita, gdzie Hemingway popijał swoje daiquiri. Co tutaj jest ciekawe, taksówki jak jeżdżą, to najczęściej takie taksówki to nie jeżdżą z jedną osobą, tylko z kilkoma. Odwożą je w różne miejsca i to dokładnie pod adres. Jeśli jeździ z różnymi ludźmi, jest to dużo tańsza opcja, bo wiadomo, kilka osób, jakby rozkłada się kasa. A ponieważ na Kubie nie ma dobrego transportu publicznego, jest bardzo źle zorganizowany, to Kubańczycy sami rozkminili sobie taki system, że jeżdżą właśnie takimi taksówkami zbiorowymi. Taka taksówka, jak przejeżdża, ma wolne miejsca, to trąbi. Wtedy wiadomo, że można ją zatrzymać, pyta się wtedy, dokąd jedziemy. A on mówi, że albo tak, albo jedziemy w tą stronę, albo nie jedziemy w tą stronę. Jest to bardzo popularne wśród Kubańczyków. Z jednego końca miasta na drugi może się dostać za 2-3 kuki dosłownie. W granicach do 5 zależy jak siądzie, jak się dogadamy z kierowcą. Trzeba pamiętać, że tu wszędzie trzeba targować. Wszędzie. Ale patrzcie w ogóle, jak wygląda wejście do chińskiej dzielnicy. Brama jest, całkiem elegancka, a budynki dookoła konkretna ruina. Zobaczcie, jak się robi prawdziwe mojito. Cukier. Są z limonki, świeże wyciskane. Mięsa. Ubijanie. Tak wygląda mojito. A tu teraz jeszcze zespół gra. Mi się udało. No, to teraz z mojitem i z cygarem.
oczywiście z Cohibą. Tak można odpoczywać. Więc jedziemy teraz na Plac Rewolucji. Jesteśmy na Placu Rewolucji. Tam jest pałac. Ale do niego chyba nie podjedziemy, bo widzę, że tu wojsko stoi i pilnuje. Tam na górę też się nie da wyjść niestety. Obowiązkowy punkt chwała niezaliczony. Jutro idziemy się wyplażować, pokąpać, nagrać coś pod wodą. Mam zestaw do snorkelingu. Także zobaczymy, co tam ciekawego na plażach koło Hawany słychać. No i cóż. Hasta luego, mówię w Hiszpanii. Do zobaczenia. Mamy szczęście, bo u niego przynajmniej zegary działają. Jestem na plaży Santa Maria del Mar. Woda jest po prostu niesamowita. Ostatni raz jak byłem w takiej ciepłej wodzie to było w Grecji. I tam była ciepła woda. Tutaj, wow. To samo co w Miami po prostu. W Miami to jest ocean, tutaj jest morze karaibskie. Jest tak cieplutkie. Zobaczcie na te kolory. Coś cudownego.